Cześć, witam Was. Nazywam się Robert Lipiński i razem z moim kolegą Marcinem Mazurem postanowiliśmy nagrać dla Was taki nowy format o sprzedaży. Nazwaliśmy to Prosto z mostu. Dlaczego prosto z mostu? Po pierwsze, będziemy chcieli mówić rzeczy skomplikowane w sposób prosty i bezpośredni. Po drugie, chcielibyśmy być dla Was takimi kapitanami, którzy z mostku widzą cały obraz i pomagają załodze ominąć rafy. A po trzecie, bo jesteśmy na moście. Dzisiejszy odcinek, pierwszy, poświęcimy temu, jak mierzyć, czy sprzedaż jest efektywna. Posłuchajcie. Cześć Wam, jestem dzisiaj z Robertem Lipińskim, moim kolegą. Postanowiliśmy odpalić nowy cykl Prosto z mostu, na moście jesteśmy, słuchajcie. Prosto z mostu o sprzedaży. Chcemy się podzielić z Wami naszymi spostrzeżeniami, naszą wiedzą, naszym doświadczeniem bardzo praktycznym, bo obydwoje pracujemy w sprzedaży dosyć długo już. No i stąd ten pomysł na taki cykl dla sprzedawców, dla szefów sprzedaży, dla tych, którzy są sprzedawcą zainteresowani, którzy chcą zacząć sprzedawać albo już sprzedają od wielu lat, szukają nowych inspiracji. O tym będzie ten cykl. Słuchajcie nas, oglądajcie. Zapraszamy. Marcin, powiedz mi, co Ty o tym sądzisz? Dużo się mówi o tym, żeby mierzyć sprzedaż. Mierniki sprzedaży są czymś kluczowym, ale jak Twoim zdaniem zmierzyć, czy sprzedaż była efektywna? Wiesz co, z tą efektywnością sprzedaży to nie jest prosta rzecz. Wiele osób mówi, no trzeba mierzyć. Wielu szefów sprzedaży nakłada dziesiątki KPI-ów tak zwanych na handlowców. W tym nie ma nic złego. Takie KPI-e najczęściej pomagają zobaczyć, kto ma fuksa, a kto rzeczywiście potrafi efektywnie sprzedawać. Problem, jaki widzę z takimi KPI-ami, to to, że one się potrafią stać targetami i wtedy handlowcy zaczynają robić grywalizację z tymi KPI-ami, czyli traktują jako targety i zamiast koncentrować się na sprzedaży, na zrobieniu swojego targetu sprzedażowego, to koncentrują się, jak oszukać system, jak zrobić, żeby KPI były dobre. A przecież nie za to dostają pieniądze. Co Ty myślisz? Muszę przyznać, że ciekawa koncepcja. Nie zastanawiałem się nigdy nad tym, czy sprzedawcy traktują KPI jako targety, ale coś w tym jest. Myślę, że fajne porównanie. Natomiast ja powiem zupełnie inaczej. Ja w swoim, nazwijmy to, warsztacie sprzedażowym oczywiście nie omijam KPI, nie omijam liczb, bo one są bardzo ważne. Natomiast dla mnie mierzenie efektywnej sprzedaży musi być związane z mierzeniem jakości aktywności, które sprzedawca wykonuje codziennie w swojej codziennej pracy. Mam tutaj na myśli to, czy robi rzeczy, czy robi aktywności, które prowadzą go do celu, czy są skuteczne, czy być może wykonuje aktywności, które są wręcz przeciwskuteczne i tym samym wpychają go w jakąś bieżączkę, z której potem trudno wyjść. No i super, pełna zgoda. Jakość jest zdecydowanie dużo bardziej istotna niż ilość. Co z tego, że ktoś ma 100 lidów marnej jakości w porównaniu do takiej osoby, która ma 10 lidów, ale naprawdę super jakości, bardzo dobrej jakości, które są w stanie dać naprawdę dobre okazje sprzedażowe. Tak rzeczywiście jakość to nie jest to samo co ilość. Jakość podejmowanych działań ma olbrzymie znaczenie w pracy sprzedawcy. Koncentracja, a nie rozbieganie. To wszystko jest istotne i to wszystko powoduje, że ta efektywność sprzedaży jest dużo wyższa. KPI mają w tym oczywiście pomagać, ale chyba nie sterować tak do końca. Sterować powinny targety sprzedażowe, tak mi się wydaje. Marcin, pełna zgoda. Jeżeli chodzi o to, co powiedziałeś, myślę, że to jest w sumie bardzo fajnie zebrana myśl, że KPI nie powinny sterować efektywnością. Ale powiedziałeś też, że tą efektywnością mógłby sterować, bądź mógłby ją wyznaczać target sprzedażowy. No i tutaj myślę, że mamy taką uzupełniający się obrazek, ponieważ według mnie, albo według tego warsztatu, który proponuję, tą efektywnością powinny właśnie sterować te rzeczy, które sprzedawca robi i te rzeczy, których sprzedawca robić nie powinien.
Powiem szczerze, że nawet trudniej jest czasami doprowadzić do sytuacji, żeby sprzedawca przestał robić pewne rzeczy, niż nakłonić go do tego, żeby coś robił. Bardzo często jest wiele aktywności w ciągu dnia, które, tak jak powiedziałem wcześniej, odciągają nas od celu. W związku z tym, jeśli skupimy się na tych skutecznych, dołożymy do tego odpowiednie KPI-e, które oczywiście będą pozwalały nam realizować target, no to myślę, że jesteśmy w domu. No jasne, przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka, a złe przyzwyczajenia są zmorą naszą. No tak jest. I u Ciebie, i u mnie, u każdego pewnie. W związku z czym oduczenie się złych nawyków to jest duża praca. No tak, KPI-e pozwalają być bardziej skutecznym, natomiast one powinny być takim drogowskazem, a nie targetem samym w sobie. One powinny pokazywać, jak nam idzie, czy jaką mamy szansę, żeby być skutecznymi, ale nie powinny być celem samym w sobie. To chciałem przekazać. Targety sprzedażowe to jest cel, to są cele sprzedażowe każdego handlowca i na nich się powinien koncentrować, korzystając z różnego rodzaju KPI-ów na tej drodze. No i teraz problem szefów sprzedaży jest, jak dobrać KPI-e do tego, żeby handlowcy potrafili z nich korzystać w dobry sposób. W taki sposób, żeby nie zaburzały ich cyklów sprzedażowych, żeby nie zaburzały ich skuteczności. Za łatwo nam idzie, Marcin, bo tutaj też w pełni się z tą zgadzam. Powiedziałeś 2 słowa o nawykach. Dokładnie tak uważam. Te aktywności, które wykonujemy, jeżeli one będą wykonywane przez nas codziennie i sami zobaczymy, że prowadzą nas do celu, który oczywiście jest określony targetem czy KPI-ami, to staną się w pewnym momencie naszym nawykiem. A kiedy tak się stanie, to dużo łatwiej będzie nam zachować efektywność sprzedaży. No to nasze pierwsze spotkanie na moście można już uznać za historię. Spotkaliśmy się, porozmawialiśmy, ale najbardziej ciekawi jesteśmy tego, co Wy o tym sądzicie, bo szczerze powiedziawszy, nie robimy tych filmików dla siebie. Dajcie znać, czy Wam się podobało, dajcie znać, czy format jest ok, czy nie za długo, czy nie za krótko. No i oczywiście napiszcie, o czym chcielibyście, żebyśmy porozmawiali, bo tak jak powiedziałem na początku, chcielibyśmy, żebyście traktowali to jako filmy, które no, coś Wam dadzą. Pozdrawiamy z mostu, do zobaczenia. Cześć!